Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Coś tu się wydarzy, prawda? Dziękuję, słuchajcie, za wszystkie komentarze, naprawdę je doceniam. Cieszę się, że kiedy nagrywam tę serię dla was, komuś one sprawiają także przyjemność, tak? Bo gra naprawdę pod wieloma względami jest super. Moi drodzy, nieaktywna winda tutaj. Muszę się trochę rozejrzeć, znaleźć to odpowiednie miejsce. Tu widzę, że ta część jest, jak widzicie, wyłączone ma oświetlenie. Oh, bollocks. What is with all these security measures? Maybe I should ask him. No spróbujmy. Rahitra? How did you get to the upper deck? The usual way? With a little help from an industrial lift. A lift? Usually we use access cards. I have a card, but now... It doesn't work. Not everyone had access to the bridge. Next time, rob someone of higher rank. Over and out. What an arsehole. Zgadzam się. No dobrze, ale... O, widzę to. Widzę. Czekajcie, bo muszę wam powiedzieć, że tak. Tędy się... Tędy chyba przybyłem. Więc co za tym idzie? It must be the medical wing. A jak skrzydłome... O kurczę. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Moi drodzy, no musimy znaleźć kartę i przy okazji, no nie zgubić się, tak? Cieszę się, że niektóre są wyłączone, ale nie spodziewałem się zobaczyć tutaj takich... O kurczę. Wow. To wygląda super. Okej, jest kolejne miejsce. Widziałem go. Tylko czemu on trzymałby broń? Notatka medyczna. Pacjent wziął zgłoszenie na oddział. Funkcja organów w normie. Prawidłowa temperatura ciała. Cierpi w normie. Wyraźne zaburzenie lękowe wpływające na duszności. Przyspieszone EKG. Zmniejszone łaknienie i problemy ze snem. Wywiadzik. Pacjent przez ostatnie lata pogłębiał wiedzę na temat odwrotności w zjawiskach astrofizycznych. 3 tygodnie temu i 2 dni sformułował teorię białej dziury. Hipotetyczne przeciwieństwo czarnej dziury. O proszę. Według pacjenta biała dziura wydala to, co wchłonięte zostało przez czarną dziurę, a kiedy biała dziura i czarna dziura się do siebie zbliżą, może powstać między nimi tunel. Diagnoza: nerwica lękowa spowodowana silnym stresem, wytężoną pracą mózgu w godzinach wieczorno-nocnych oraz przemęczeniem organizmu. Wnioski. Pacjent nie zdefiniował, jakie twory potencjalnie wyplute przez białą dziurę, a uprzednio wchłonięte przez czarną. Domyślę w innym wymiarze. Powodują u niego tak silną reakcję lękową. Nie określił też, dlaczego ów tunel mógłby zagrażać jego poczuciu bezpieczeństwa. Jednakże powtarzane przez niego słowa i tworzone rysunki wskazują bezpośrednie połączenie między stworzoną hipotezą a nerwicą lękową. Zalecenia: natychmiastowe zaprzestanie badań, ścisła obserwacja medyczna, terapia antystresowa, w razie braku poprawy, miesięczna hibernacja. Ciekawe to jest, bo... Wiecie, dlaczego to jest ciekawe? Okej. Szukam dalej. Ponieważ... Jeszcze jedno, czekajcie. Zabezpieczenie przed muszkami. A zobaczcie, metody chemiczne. GABA może podawać załodze przed zajściem na powierzchnię. Zbyt długi czas oczekiwania na działanie. Znacząco obniżona zdolność załogi do wykonywania ślepy załogi. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud. I don't blame them. Miejsce. O kurczę, no tutaj dla mnie tu śmierdzi kartą. Wedle raportu badawczego tuż sprzed utraty kontaktu zarejestrowano 1 przypadek osoby odpornej na dzieła. O proszę! Jeden z techników mimo spotkania chmury nie wykazał objawów stuporu, a także pozostał w pełni sprawny poznawczo. Mówiąc wprost, muszki wydawały się być
nim niezainteresowane. Zakładamy, że przy pierwszym kontakcie z chmurą z przyczyn stresowych wpadł naturalny stan odrętwienia, który to spowodował chwilową deprywację elektrycznego funkcjonowania mózgu. Istnieje prawdopodobieństwo, że chmura wzięła go wówczas za osobę porażoną i tym samym nieszkodliwą. Niestety to tylko hipoteza. Pięknie! Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. Makes some sense, I guess. Mózg Azymy wykazuje aktywność zbliżoną do aktywności mózgu noworodka. Leczenie. Okej, potencjalne przywrócenie zdolności poznawczej, co ze wspomnieniami. Czyżbyśmy tutaj znaleźli potencjalnie odpowiedzi? Zabezpieczenie przed muszkami. Elektryczny kamuflaż? Ciekawe. Wyczyszczony mózg wykazuje znikomą aktywność elektryczną. A z ostatniego raportu wynika, że muszki nie interesują się już porażonymi. Wnioski. Trzeba ukryć aktywność zdrowych mózgów. Czapka niewidka. Cienka metalowa siateczka pod włosy. Brak dostępnych obiektów testowych. Tylko prototyp. Ale zobaczcie, jak oni się rozwinęli. Mamy to. Bingo. This one should do the trick. Jeszcze jedna. Maszyna wprowadzająca punktowe impulsy magnetyczne do mózgu, wywołując prąd depolaryzacyjny, który pobudza wybrany obszar kory, a także obszary sąsiednie. W konsekwencji zwiększa się neuroplastyczność tkanek i neurogeneza. Wstępne hipotezy. Metoda pozwoli na nowo nabywać język oraz rozumieć. Zobaczcie, czyli... Dokładnie. Dokładnie, czyli jest jakaś możliwość dla nich, nadzieja. So apparently there's hope. We can... No. Wait. The memories won't come back. So much for the hope. Uda się? Zobaczcie, ile oni badań poczynili. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. On się dziwnie zachowuje teraz. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. On naprawdę dziwnie się zachowuje. Dotarłem na... Dirac field, ready to activate. Spherical thrower, anti-proton. Rahitra! Here. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. All right. No jak już zaczęliśmy, to trzeba skończyć. Okay, Tyle wam I'm powiem. ready. Jak już zaczęliśmy, to musimy What skończyć. am I looking at? It'll be... number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Kontrol? There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. Lecą. The cloud's within reach. I'm shooting. No nie wiem, na moje nie zrobiło to na nich najmniejszego wrażenia. Powiem więcej, znowu sytuacja się powtarza. Zauważyłem w ogóle, że ktoś zwrócił właśnie uwagę na te pola magnetyczne. Tak, one były potężne. One potrafiły The nawet field is shrinking. wpłynąć na Calm skały. down, Yasna. It will hold. Ale zobaczcie, że... Whoa. Oh, beautiful. It's Wycofały not a się jakby machine, it's trochę? the devil himself. Telling you. O, co one robią? Halo? The close range is dead. No wonder. Shit. Boiling over there. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. Cwane. Cyclone. Fucking shit! Padło. Prawie chyba. One są inteligentne, te muszki, jeszcze na domiar złego. A
That can't be good, right? A jak jest jeszcze więcej? O kurcze. What's that? You tell me. Can't you see anything? Jeszcze raz. Probes. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? What is it doing? What did you see? Yasna, The cloud won. what? You said... Don't count on the Cyclops O anymore. kurde. Circus must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Musimy uciekać. At least we still have the Invincible. Musimy uciekać. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Użyj stacji radiowej, aby skontaktować się. Czy to jest stacja? Moi drodzy, to nie jest stacja. O! O kurde. Wiecie co? Jaki mam problem z tym? O, jedno, teraz drugie. Condor, are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. No mnie martwi tylko to, że my zaraz dostaniemy strzał. Like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have In thought? that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. O Jezu, I tego even jest say jeszcze that więcej. Your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But Ale zachował any jeszcze jakiś opponent profesjonalizm, nie? All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Broń atomowa? Please, just tell me straight. I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. O 30 kurde. kilos to 100 megatons. To jest bardzo dużo. Quite an arsenal. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor.
An amount of energy could rip the planet to No właśnie. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good A idea, jakie mogą Rachel? być zagrożenia dla nas, bo... Listen, Jasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. No, zgadzam Put się. yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. And probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you What for? I haven't done anything. for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react. To radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications. To thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yassin found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the Pamiętacie cloud, as miasto, well as nie? other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built and Też successive macie wrażenie, że ta generations. chmura jest coraz But większa? something must have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. No, To dla ciebie to jest wiarygodne? You've gathered evidence for us. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before we lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the 6th planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change.
Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply... For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. No, dziękuję. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well, Yeah. I No, very much próbowaliśmy, tak? Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate. On będzie chciał całą planetę And zniszczyć? even then, there's no guarantee they would die in W sumie space. słuszna uwaga. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else can we do, if not attack? We can leave this place and never come back. How so? Your commander will swoop down from orbit and pick us up? Or do you have an extra ship up your sleeve? I'm afraid none of these. I was thinking about a saucer, or some other vehicle from the Condor. Don't count on it, Yasna. It's a miracle we arrived on that wreck of a saucer. Nothing else flies around here, I checked. Huh. Done. More Jakie heads done? around. One more press of a button, and there'll be no turning back. Kolego, I can't. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? We no longer have any landers. So I hate to say it, but I can't help you. Let's send a message to the Invincible. A short report on the status of the crew. And on our discoveries. You should also introduce yourself as a member of the Commonwealth. It's better not to hide it, as it will only arouse suspicion. Don't worry about that, Novik. It's up to me to make sure they understand everything. Now, let me check on the guys. I want to make sure they're stable. I hope we'll speak again, Astrogator. Until then, Rahitra. I'll join you soon. czemu odnoszę No wrażenie, worries. że on zapomni? Take your time. Jeszcze bałem, że się jednak wciśnie. He's gone. Doctor. Yasna, it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. I know I couldn't keep my mouth shut. Sometimes. But that doesn't change the fact that I'm extremely grateful to you. You could have flown away so many times, yet you stayed with me until the end. Thank you. You shouldn't thank me. It was my bounden duty as commander.
My only regret is that I couldn't do more. And that some decisions... Please don't blame yourself anymore. There's no point. Now Koval and Krauter need you. Understood? Yes, Mom. Have a safe journey, Novik. Thank you, yes. And... see you soon. Over and out. Ciemno to widzę. Yeah. You look... Like shit. I know. really tired. That's what I meant A to mnie say. to zaskoczyło. Because you're trying to be polite. The undeniable truth is, I look and feel like shit. Will you close it for me? Of course. Support and stimulants will help you. I won't sleep. I can't. You know that. I have to endure somehow. The situation won't get any better if sleep deprivation kills you. Stimulants should only be taken in exceptional circumstances. Not every day. Well, this is No to an exceptional situation. trzeba się z tym zgodzić akurat. I can't imagine a more exceptional one. It's a strange feeling. Remaining conscious in the hibernator. You clearly haven't visited the infirmary often. This is a standard procedure for a long recovery. Will we take another look at Landor and Spluskas? I'm doing it now. Don't worry. Thanks. Are you still wondering whether to go to the nest? This is probably your last chance. If you want to make it before the Invincible arrives, it would be good to have you here when they come. No, I'm not going. I know it's a unique opportunity to get closer to this phenomenon, and I might never get another chance. But I've thought about it a lot, and I'd rather stay here with you. Now rest. You should save your strength for their arrival. Too heavy has become. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. O! At last, they've arrived. Rahitra, do you hear? They're landing now. No nie mów. Rahitra? Moi drodzy, no i to jest taki moment, w którym ja nigdy nie wiem, czy powinniśmy poczekać, czy wręcz przeciwnie. No widzę, że troszeczkę osób brało jednak udział, ale myślę, że Polacy, bo to głównie Polacy, jak widzicie, robili, mogą być z siebie po prostu dumni, naprawdę. Uważam, że dowieźli. Aczkolwiek finał to jednak trochę do tego, nie ukrywam, że tego finału mi troszeczkę takiego zabrakło, takiej kropki nad i, aczkolwiek można było taką kropkę nad i podjąć, rzucając troszkę dużo głowic.
My tego nie zrobiliśmy. Poczekam jeszcze, moi drodzy, do samego zakończenia, tak? Może będą jakieś podsumowanie, co byłoby super, takie jak na przykład jest w Wiedźminie. Liczę na to. Naprawdę mogę powiedzieć, że Polacy powinni być sobie zadowoleni. Dobra gra. Niestety troszeczkę problemów technicznych, optymalizacyjnych, tak? Spadki klatek to taki główny mój zarzut. I troszkę zabrakło mi jednak takiej większej kontroli w rozgrywce, tak? Bardzo dużo chodziliśmy, zwiedzaliśmy kilka fajnych takich motywów, jak na przykład tych punktów widokowych, to było fajne, później już niestety z tego zrezygnowano, z urządzeń tak naprawdę też, nie były one specjalnie potrzebne i tego chyba mi zabrakło, tak? Świetne, myślę, udźwiękowienie, świetna tutaj atmosfera i klimat, niebywale dobrze zaprojektowana planeta Regis 3, czego nie można na przykład powiedzieć o jakiejkolwiek moim zdaniem planecie w Starfieldzie, po prostu nie oszukujmy się, ale polski Niezwyciężony tutaj zaorał konkurencję. No i też nie ukrywam, brakowało mi takich czynności podczas słuchania dialogów, tak, żebym w międzyczasie mógł się czymś zająć i jednocześnie tak, żebym mógł słuchać tych świetnych dialogów. Taka, myślę, refleksja, o czym wspominałem w takim moim podsumowaniu na stronie, gdzie piszę teksty. Tak jest, to już jest koniec. Mogę wam na koniec jeszcze komiks pokazać, żeby dokończyć swoją myśl. Zobaczcie, faktycznie udało nam się pokazać ten komiks. Pozwolę sobie przejechać tak na sam koniec. Moi drodzy, to co chciałem powiedzieć jeszcze, refleksje na temat podbijania kosmosu i zagrożeń, jakie mogą płynąć z tego, prawda? Podobało mi się to. Nie wiem, jak wielki wpływ mają nasze decyzje na to wszystko, tak? Bardzo lubię formę komiksu. Wiecie o tym nie od dzisiaj, więc jeszcze bardziej mi się to podoba. Recenzji dla was na kanale nie przygotuję, ale jeżeli jeszcze jesteście, mnie słuchacie, zachęcam was do napisania, moi drodzy, jakiejś propozycji. Słuchajcie, gry, która mogłaby troszeczkę wypełnić tę lukę. To byłoby super. No i moi drodzy, co jeszcze chciałbym dodać? Czy wam się ta seria podobała? Co wy uważacie? Dla mnie, jeżeli miałbym ocenić w skali szkolnej do 5, mocna 4. Mocna 4, bo no niestety zabrakło mi tu kilku elementów, tak? Ta rozgrywka, większej otwartości tego świata, no i problemy techniczne, ale jestem zadowolony i cieszę się, naprawdę cieszę się, że miałem możliwość zagrania w tę grę, zwłaszcza, że ona po prostu nie jest dla wszystkich. Ale wam mimo wszystko powinna ona się podobać, bo ją się dobrze ogląda. Nie? Tyle ode mnie. Jeszcze raz zachęcam was do napisania komentarza i dziękuję za tę przygodę, bo mam nadzieję, że kilka osób przeżyło ją razem ze mną. No i dajcie znać, jakie wy decyzje podjęlibyście na sam koniec, tak? Tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz i do następnego. Jo.